Miejsce właśnie pokazuje mi bardzo dużo zwierząt. Ostatnio widziałam też wilka. No tam ślady wilka, mam nawet takie zdjęcia, wiesz, takie pół mojej stopy. No to kurczę, od razu, wiesz, bo ja mam otwartą przestrzeń, nie mam ogrodzenia. A wilk był, nawet go widziałyśmy z Tirem, jak szliśmy spacerkiem. Jakbyśmy wyszły na spacer, powiedzmy tam 4 minuty wcześniej, czy tam 3 minuty wcześniej, to prawdopodobnie, żebyśmy się spotkały z tym wilkiem, czego bym wcale nie chciała. Ogromny był. Bo jeszcze jak go widziałam, wiesz, ja mieszkam obok Parku Biebrzańskiego, to te drzewa, które tam są, ja widziałam, jak on tam biegł. I jak zawołałam Tilę, bo ona szliśmy drogą naszą taką polną, i ona się zatrzymała i ten wilk tam też się zatrzymał. To są takie emocje, że ja potem takie sny miałam, że wiesz. Kinga Chrząszczewska, znana jako Kinia Kik, to polsko-brytyjska artystka, absolwentka Mixed Media Fine Art na University of Westminster. Jej droga twórcza wyrasta z doświadczenia życia między Polską a Zachodem, z połączenia zakorzenienia i bycia w drodze. Kinga tworzy sztukę otwartą na człowieka, w której horyzont ciągle się rozszerza, a szczegół staje się źródłem prawdy. A powiedz, czy to się potem przekłada na twoje obrazy, takie doświadczenia? Wszystko się przekłada na moje. Ja mam wrażenie, że jestem taką właśnie, znaczy ja wiem, jestem takim filtrem po prostu, gdzie po prostu różne emocje, różne sytuacje przefiltrowują się przeze mnie i one tam gdzieś powstają. Wiem, że fajnie jest malować kolorowe, piękne, radosne obrazy, ale ja ci powiem, że ja bardzo lubię takie smutne moje obrazy, bo tam jest taka, no to wszystko co mam, i te różne emocje moje, które wychodzą, to są takie prawdziwe, one są takie czasami bolesne. Niektórzy ludzie mówią mi, że boją się nawet moich obrazów. Niektórych. Chociaż teraz zauważyłam, że coraz bardziej kolorystyczne są te obrazy, bardziej takie, nie wiem, radosne. Ale ja naprawdę je lubię, bo te wszystkie emocje, które we mnie siedzą, one się tam przefiltrowują. Kiedyś miałam takiego znajomego, który powiedział mi, wiesz co, Kinga, jak ja chcę znać, co u ciebie słychać, to ja patrzę, co ty malujesz. Coś w tym jest, coś się przekłada, tak. Także nigdy nie ma tego takiego, wiesz, 1 na 1, wiesz, że ja coś zobaczę i od razu to wrzucam. To by była bardziej ilustracja. Natomiast ja, no coś tam przefiltrowuję i wrzucam. To jest dla mnie taka totalna autentyczność u ciebie, wiesz. I to, co twój znajomy powiedział, to Dziękuję. ja bym się pod tym podpisała. Bo zauważyłam też te kolorowe obrazy, szczególnie bo obserwuję twoją sztukę już od kilku lat, ale tak w ostatnich 2 latach pojawiły się te ostre kolory, takie wiesz, żywe i pomarańcze i w ogóle to z jaką to zmianą w twoim życiu jest związane? Moja droga, zostałam zdiagnozowana. Mam ADHD. I to ty mi powiedziałeś, że ja mogę mieć ADHD, co naprawdę też odmieniło moje życie. Dlatego, że mam wrażenie, jako osoba po uzależnieniach, uzależniona, już prawie 16 lat po terapii uzależnień, gdzie uwierzona, prawda, musiałam uwierzyć w siłę wyższą, bo inaczej bym sobie nie poradziła z tym, tak? Tak jak wspomniałeś wcześniej. Słuchaj, mimo wszystko radziłam sobie, świetnie sobie radziłam, prawda, przez te 16 lat, 15 lat, 14 lat, ale jednak mam wrażenie, że gdzieś ta deprecha w środku była. I może gdzieś tam jeszcze jest, to znaczy na pewno jest, bo są te momenty takie smutniejsze, ale ja się czuję naprawdę dobrze. Ja mogę mieć stany jakieś tam melancholijne, natomiast ja się naprawdę czuję dobrze, ale przez to, że zostałam zdiagnozowana, to zrozumiałam, co mi jest przede wszystkim. Podjęłam leczenie, przerobiłam bardzo dużo różnych terapii w życiu, ale też jak miałam, jak to się mówi? Psychoedukację z Malwiną, to w sumie ona powiedziała, to właściwie wszystko już wiesz, bo ja już miałam przez te lata to wszystko mniej więcej poukładane. U mnie brakowało tego czynnika farmakologicznego. Ja kiedyś brałam antydepresanty, natomiast one w ogóle na mnie nie działały, w ogóle nie było to. I w tym momencie ja zaczęłam normalnie funkcjonować. Taka specyfika tego ADHD jest, że zresztą to ja słucham doktora Jóźwiaka bardzo dużo, bardzo lubię i bardzo chwalę i bardzo dziękuję, że w ogóle jest tyle informacji, ponieważ bardzo dużo się nauczyłam też z tych wywiadów. I jest coś takiego, że no tak, wykonywanie zawodów poniżej własnych umiejętności,
dopasowywanie się, pozwalanie innym ludziom na manipulację mną. Było tak. Tak. I w pewnym momencie zaczęło się wszystko zmieniać. I któregoś dnia nawet usłyszałam, takiej kini to ja nie znałam. I stwierdziłam, że zaczynam po prostu, że tak powiem, stawać we własnej obronie. I co dalej? Przepraszam, No to- że pojadę L'Orealem, ale jestem tego warta, żeby stawiać granice. Żeby, Tak, ale to jest, wiesz, to żeby jest asertywność, to są trudne rzeczy. Bo masz się nauczyć asertywności. Ale jak? A tutaj okazało się, że to chodziło o jakiś bodziec, prawda, dopaminowy, trochę chemii i ja mogę stawiać granice, tak? I to jest, wiesz, proces leczenia, który uważam za to, uważam, że mi bardzo pomaga. Bardzo mi pomaga w życiu. Że tak powiem, potrafię sobie dużo rzeczy zaplanować, zrealizować. Znaczy ja miałam tą tendencję do realizacji planów. Ale ja miałam już, wiesz co, im starsza jestem i weszłam na przykład w okres menopauzy, to po prostu ja miałam taką deprechę 2 lata temu, jak się spotkałyśmy, to ja ci o tym mówiłam zresztą. Tak. Jeszcze ci powiem a propos tego, że nie wiedziałam, że mam ADHD. Kiedyś byłam na jakiejś wystawie w Warszawie i jakiś taki znajomy podchodzi do mnie, a ty to na czym jesteś? A ja, kurde, o co ci chodzi? Nie piję, nie palę, po prostu nic. I nie zrozumiałam. Potem znajoma mówi, ty masz chyba ADHD. Ja mówię, co? I dopiero jak myśmy wtedy porozmawiały i ty mi wytłumaczyłaś, co to jest. Jak ja się ucieszyłam. Ja pamiętam tą rozmowę. Powiem ci, pamiętam, była 2 lata temu, a pamiętam ją tak, jakby była wczoraj. Bo pamiętam z taką nieśmiałością i trochę smutkiem opowiadałaś o tych różnych diagnozach, które gdzieś tam w tej Anglii, jak mieszkałaś, stawiano, tak, od takich bardzo poważnych chorób psychicznych. I pamiętam, że nawet była to... Dwubiegunówka. Tak. To w Polsce mi powiedzieli. Okej. I ja z tego nawyku, powiedzmy, dopytywania diagnosty, dopytałam cię o kilka rzeczy, gdzie raczej ta dwubiegunówka od razu wydawała się mi jakoś mało prawdopodobna. Zresztą jej nie masz, więc to jakby jest potwierdzone, bo pod opieką lekarza jesteś, więc lekarz to też jakby wyklucza w tym momencie. I tak wiesz, od słowa do słowa mówię, to po prostu wiem, że się wszystko zgadza. I pamiętam, że w ciągu tej, 15-20 minutowej rozmowy, to nie była jakaś długa rozmowa, po prostu miałaś taką radość na twarzy, taką, wiesz, po prostu takie okej. I jak bardziej, ja pamiętam, że było kilka osób i wszyscy zaczęli zadawać pytania Tak, o to ADHD. tak. Ja mówię, bo to jest tak, albo to jest tak, nie? I po prostu, nie wiem, miałam wrażenie, że to były święta w ogóle. Tak, to nasza Wigilia. Po prostu tak, czułam się jak taki Mikołaj, który przyniósł, wiesz, dobre wiadomości. Przyniosłaś. A potrafiłaś to tak przekazać po prostu, że po prostu naprawdę jestem ci za to bardzo, bardzo wdzięczna. Odmieniło to moje życie. Jak coś widzę, tak, bo to nie zawsze wcale, wiesz, nie zawsze każdy w tym momencie jest gotowy, żeby usłyszeć, nie? Szczególnie, że to jest rzecz, nieodwracalna, tak? Coś jak się dowiadujesz, to już jest z tobą do końca życia, ale ty tak jakby miałaś tą chęć się dowiedzieć, wiedzieć, poznać jakby siebie bardziej i to jest to... Tak. Dlatego chyba też to tak dobrze poszło, tak? I tak idzie przez te 2 lata, tak jak cały czas jakby ze sobą rozmawiamy. Przede wszystkim, wiesz, u mnie dochodzi ten element tego uzależnienia, gdzie też zawsze miałam coś takiego, jak jeszcze byłam pod wpływem alkoholu, piłam alkohol, tak? I tam różne inne rzeczy. I powiem ci szczerze, że wszystkie inne rzeczy mogłam odstawić, ale nie mogłam odstawić alkoholu. I nie mogłam tego zrozumieć, bo ja zawsze miałam taką ambicję, taki honor. Ja potrafię, ja jestem silna. A kurde, ten alkohol po prostu wisiał. I to było bardzo trudne. I to też mnie zmobilizowało właśnie, żeby pójść na zamkniętą terapię do Białego Domku, ośrodek terapii uzależnień na Sobieskiego w 2010 roku. To było trudne, to była trudna droga, ale ja wiedziałam, że ten pierwszy krok jest najważniejszy, żeby iść w to. I ja już wiedziałam po prostu. Bo było takie ADHD-owe podejście tak naprawdę. Ale nie wiedziałam, że mam ADHD i że to wszystko się stąd bierze. I gdybym może wcześniej wiedziała, to by było łatwiej. Uważam jedną rzecz, że te wszystkie terapie, które przerobiłam, pozwoliły mi na to, żeby wejść w farmakologię. Bo ja nie wiem, jakby to było, gdybym nie weszła. Mogło to by być takie, wiesz, przykrywanie pewnych rzeczy, podejrzewam.
I ja myślę, że ja miałam takie pełne przygotowanie, żeby się do tego przygotować i zacząć po prostu to leczenie. I jestem dalej za to bardzo wdzięczna. Także ja się bardzo cieszę i dlatego, wiesz, dlatego te kolory właśnie są. Taka radość wiesz, po prostu. Co odbiera uzależnienie, co odbiera alkohol? Odbiera wiarę w siebie, pewność siebie, bo to jest takie powolne zabijanie własnej wartości. Potworne to jest. A ja to zrobiłam perfekcyjnie. Czyli od lat musiałam budować ponownie tą swoją wartość. I to zajęło mi trochę czasu, z roku na rok oczywiście. Bez wiadomości, że mam ADHD, też budowałam, też szłam do przodu. Ale to jak gdyby, ja nie wiem, jak gdyby to wszystko, jak gdyby z taką ramkę do tego, to diagnoza zrobiła, podkreśliła to wszystko, zrozumiałam, o co chodzi. Ja myślę, że samo zrozumienie tego i dowiedzenie się, że ja coś takiego mam i że to jest wszystko w porządku i że można się dostosować do życia, mając ADHD i sobie pomagając środkami farmakologicznymi, to jest bardzo cenna rzecz dla mnie. Ja uważam, że kurczę, ja idę do przodu i mnie to fascynuje po prostu. A powiedz, bo co byś powiedziała osobom, które się boją, że leki mnie zmienią, że zmieniają moją osobowość, że odbiorą mi jakąś magię mojego ADHD albo moje supermoce, bo wiele osób się tego boi. Wiesz co, człowiek jak się boi, to po prostu się boi. Zaraz do tego wrócę. I jak pamiętam, miałam iść na terapię, to bałam się, że jak przestanę pić, to nie będę malować na przykład, albo tworzyć. Z lekami jest coś takiego i z osobami, które biorą leki, jeszcze pamiętam na początku, jak brałam leki, to jest taka tabletka prawdy trochę. To są takie tabletki prawdy ze względu na to, że zaczynają wychodzić pewne rzeczy, właśnie to budowanie własnej wartości, zaczęła mnie to odkrywać, kim ja jestem, że potrafię stawiać granice, coś się zaczyna otwierać dla mnie, wiesz, automatycznie podnosi mi się energia, tak, wibracja, bo mam lepsze samopoczucie i zaczynają przychodzić te lepsze rzeczy, a te gorsze rzeczy odchodzą na bok po prostu. I jeżeli ktoś ma lęki i się boi, to niech idzie na terapię i najpierw sobie ponaprawia pewne rzeczy, a potem niech się zabiera za coś innego. Trzeba mieć zaufanie przede wszystkim do siebie, bo ja myślę, że to wszystko z nas płynie tak naprawdę. No właśnie, tu mi ciągle, wchodzi, bo ostatnio to jest bardzo we mnie żywe, ta podwójna diagnoza, tak? Że jest też taki element ADHD-owy, ale też lekko autystyczny, takiej prawdy i po prostu że to, co prawdziwe, to jest po prostu to, co ma ujrzeć światło dzienne, nie? I to, co widać w twoich obrazach, po prostu absolutna prawda. To, co w sercu, to na płótnie i chyba to jest... To jest to, co też powiedziałaś o tym, co ktoś powiedział, że niektóre są mroczne, smutne, ktoś się boi niektórych tych obrazów. No tak, bo patrzysz w obraz, który na przykład cię obserwuje, bo masz często oczy, które, patrzą na ciebie. Ja też czasami patrzę i to oko się na mnie patrzy, i że ono coś we mnie widzi. Ja to, że to jest taka... To nie ma obojętności, nie można obojętnie przejść wokół tych obrazów. Nie? To rezonuje z tobą. Dobrze, że rezonuje z odbiorcą, tak? Bo każdy ja myślę, że to są takie obrazy, może nie wszystkie, może wszystkie, ale te trudniejsze, na przykład te, które nie mają oczu, które po prostu jeszcze bardziej dużo dają do myślenia, bo wydaje mi się, że taka sztuka, która po prostu nie określa dokładnie wszystkiego, nie masz wytłumaczonego, że tam są oczy i nos i tak dalej, to jeszcze bardziej dodaje do myślenia, a im bardziej jest bolesna, to jeszcze coś tam możecie zatrzymać i coś w tobie pobudzić. Ja zauważyłam, że te wcześniejsze moje obrazy jeszcze, nie wiem teraz, ale bardzo pobudzały i bardzo lubili oglądać je alkoholicy. Ale to jest bardzo zrozumiałe, bo to są bardzo wrażliwi i uciekło mi słowo, wrażliwi ludzie, tak? I po prostu jeżeli czują
czują, prawdopodobnie mamy jakieś połączenie, tak? Czują ten mój przekaz po prostu w jakimś sensie. Ja mam taki na przykład taki obraz jeden, gdzie tam gwoździe wychodzą, to jest kolaż z głowy. Bardzo go lubię, jest bardzo smutny. Mam taką fajną znajomą, zresztą jest kolekcjonerką moich obrazów, Marta. Ona powiedziała, że kupiłaby ten obraz. A to jest mały obrazek, tak? Ale, ale ja nie powieszę go w domu, bo ja mam małe dziecko. A on jest tak bolesny, ale tak, to jest bardzo dobry obraz. I ja wiem, że to jest bardzo dobry, ale to jest po prostu taka sztuka, że no nie wszyscy powieszą go sobie w domu po prostu, bo to jest, daje do myślenia. Tak? Ale ja lubię te obrazy. Ja lubię, im bardziej są bolesne, im bardziej, to, tak jak gdyby, to też jest terapeutyczne trochę dla mnie, tak? Bo ja to wyrażam w jakiś sposób. Ja to doskonale czuję. Wiesz, ja teraz jak to mówiłaś, to przypomniałam sobie z okresu, jak byłam nastolatką jakoś. Były takie trudne gdzieś tam momenty dla mnie i ja miałam taką wizualizację, nie wiem, po prostu mi się to albo śniło i z czasem to naszkicowałam, że taki wielki nóż z zębami jakby rozrywa mi mózg, nie? Że jestem tak rozdarta i że on tak się przechodzi środkiem i po prostu, że moja głowa tak, wiesz, zostają dwie części, nie? To mi przeszło. Jakby to był... A ile miałeś lat? 14, 15. No. I gdzieś to mam ten szkic gdzieś, nie? I to też pewnie coś tak mi się skojarzyło z tymi gwoździami, że po prostu cały czas jakiś czuję, wiesz, takie kleszcz, rozdarcie. Ja to tak dzisiaj widzę, że to było takie rozdarcie, tak? Wiem, pewnie dzisiaj wiem, z czym to jest związane, nie? Ale właśnie narysowanie tego, w ogóle zawsze pisałam i rysowałam, jakby to pozwalało mi to przepracować, tak? Nawet jeżeli nie byłam na terapii wtedy, nie? Ja bardzo dużo pisałam po prostu i pamiętam te stare teksty, które wszystkie spaliłam, bo było bardzo dużo smutku w nich. Ja też. Ale ja poczułam, że to jest czas, że to spalić, żeby tego nie było, bo tam było bardzo, bardzo dużo smutku. Ja zrobiłam ostatnio ognisko na złe wspomnienia. Bardzo dobrze. Pogrzeb. Tak, pogrzeb. I paliłam złe wspomnienia, tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo uwalniające. Nie? Bardzo uwalniające. Wiesz co też pomyślałam? Że to są takie rzeczy, których bym nie chciała, żeby kiedyś na przykład moje dzieci przeczytały, Dokładnie. nie? Że w ogóle to nie musi zostać w świecie, nie? To było oczywiście. moje, zostaje, Tak. niech jakby... Tak. Tak. Kurczę, co to jest prawda, tak? Tak. Nie? Myślałam, Moja dobrze. prawda, twoja prawda. Jak Na ktoś jakimś powiedział, strychu nie daj prawda Boże. zaokrąglona. Through the glass of sea, searching for my trembling strength. A powiedz, jest coś takiego, czego kiedyś na przykład w sobie nie lubiłaś, a dzisiaj jest twoją supermocą? Coś, z czym walczyłaś, coś, co próbowałaś, wiesz, jakoś przeformatować, a dzisiaj, nie wiem, ta sama rzecz, a jest po prostu... Czego ja w sobie nie lubiłam? Na pewno było trochę rzeczy. Nieśmiałość może? Bo raczej teraz nie jestem nieśmiała. Aha. Ale kiedyś, właśnie to było uzależnienie. To przez te różne problemy, które miałam w domu, to było coś takiego, że chowałam to w sobie. Szłam na imprezę i lubiłam dużo alkoholu wypić i coś tam jeszcze sobie zapadać, żeby się czuć dobrze Żeby czuć się śmiało. i poczuć się pewna, tak? Bo tak to raczej czułam się schowana. Ale ja tego nie okazywałam i ludzie tego nie widzieli. Wiesz, byłam duszą towarzystwa i tak dalej, te wszystkie bajery. Ja miałam mocną Rozrywkowe. głowę, słuchaj, strasznie. No, Potwornie, to jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Bo ja tak. miałam ciągle adrenalinę. Ja sobie podnosiłam adrenalinę w To jest takim taki sygnał ostrzegawczy, że ktoś ma predyspozycję do uzależnienia, nie? To mocna Tak, była dla tak. terapeutów uzależnień. Jak ktoś mówi, że ma mocną głowę, to jest od razu, wiesz, czerwona lampa, nie? Tak, ja tego nie Ale widziałam wtedy. pomyślałam na przykład o takich rzeczach, bo ja kiedyś myślałam, że to, że nie lubię chodzić na imprezy, że nie lubię takich spotkań jakichś grupowych, że się w nich gubię, że jest mi w nich za głośno, że trudno mi się przebić przez muzykę, żeby rozmawiać, że nie do końca słyszę kogoś, że wolę takie właśnie tete-a-tete rozmowy. Myślałam, że to jest, no nie wiem, że coś jest trochę, wiesz, nie lubiłam tego, bo ludzie czerpali dużą przyjemność z wyjścia do klubu. A ja po prostu, wiesz, czułam ogromne... No też bym musiała się jakoś otępić, żeby to... Ale akurat... No, więc jakby... A dzisiaj
wiem, że to, że ja, nie wiem, ładuję baterię spokojnie sobie malując jakieś kolejne, nie wiem, swoje obrazki, które wcale nie idą na wystawy, tak? Ale po prostu, że to jest moja super moc, bo dzięki temu, że ja nie idę się, nie wiem, bodźcować w klubie, w tym czasie robię coś innego. Jakby zupełnie nie mam tej pogoni za robieniem rzeczy, które nie są w zgodzie po prostu ze mną. A kiedyś mi się wydawało, że ja się muszę troszkę sformatować do tego, co robią inni, skoro to jest dla nich fajne. Że jakby coś ze mną jest nie tak, jeżeli ja tego nie robię. Nie? No to jest coś na przykład właśnie, co mi przeszło i dzisiaj uważam, że super. Dzięki mojej jakby ciszy, spokoju powstają inne rzeczy, tak? Cisza jest cudowna. Tak. Kocham ciszę. Ja zawsze szukałam ciszy. Pamiętam, pomimo, nawet jeszcze jak nie byłam po terapii, szukałam ciszy. Miejsca, gdzie jest cisza. Mieszkałam w Anglii. Anglia jest piękna, ale jest mała. I nie ma tej ciszy. Słychać gdzieś tam, wiesz, przyjeżdżające jakieś samochody czy coś. A teraz, gdzie mieszkam, słuchajcie, znalazłam ciszę. Znalazłam ciszę i to jest niesamowite miejsce. A nawiązując do tych różnych imprez, ja miałam to szczęście, że się urodziłam w takich latach, że jak w latach 91, 90, jak już wiesz, ta kurtyna poszła w górę żelazna i powstawały wspaniałe awangardowe kluby w Warszawie. I to był przepiękny moment, bo to nie było, wiesz, takie kluby, jakieś tam techno, jakieś, czego nigdy nie mogłam zrozumieć. Ale takie naprawdę fajne, z awangardową muzyką, fajni ludzie, mieliśmy naprawdę taką fajną ekipę. No fajnie się piło, paliło i tak dalej. Ale mimo wszystko tam był bardzo fajny kolor w tym wszystkim. Ja to mile wspominam. I takie miejsca, bo one były w pewnym sensie kameralne, można powiedzieć. Bo to takie, wiesz, chodziłaś, o cześć, 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 cześć. Spotykałaś znajomych z tego samego jak gdyby kręgu, nie wiem, zainteresowań, można powiedzieć, tak? Natomiast jak wylądowałam w Londynie, mieszkałam tam 12 lat, to zdarzyło mi się pójść do jakiegoś różnych klubów. Nie znosiłam klubów. Tak samo nigdy nie lubiłam takich dużych koncertów. Ja się źle w czym czułam po prostu. Mimo alkoholu, mimo wszystkiego. Pamiętam, kiedyś poszłam na jakąś imprezę, gdzie było ekstazji. Byłam przerażona, bo to w ogóle mi się nie podobało. I czekałam do białego rana, jeszcze wtedy byłam mężatką, i czekałam do białego rana, aż to się wszystko skończy, żeby tylko móc wrócić do domu, bo nie było żadnego metra. I to było okropne, to było coś okropnego. Ludzie się bawili, robili różne rzeczy, a ja nie mogłam tego znieść po prostu. To było okropne doświadczenie, pamiętam. I niby jakieś dragi wzięłam, ale ja podejrzewam, że ja tak zablokowałam się, że jak nie poczułam po prostu, nie wiem, nie sprawiło to absolutnie żadnej przyjemności. I nienawidzę takich właśnie dużych przestrzeni, dlatego im jestem starsza i teraz jak się wyprowadziłam na wieś, i wróciłam z Anglii, wyprowadziłam się na wieś, to teraz jak jestem 2 dni w Warszawie, wczoraj wyszłam połazić sobie po Warszawie i po prostu, Jezu, ile to jest ludzi, jaki chaos, jaka zmiana, po prostu we mnie następuje ta zmiana. Znaczy, wiadomo, ludzi prawdopodobnie więcej też jest na zewnątrz, no jest, niż jak tam było 30 lat temu. Natomiast tak, cisza mnie buduje. A poza tym pokochałam swoje towarzystwo. Po prostu ubóstwiam spędzać czas sama ze sobą, naprawdę. Ja się nie nudzę. Ja mam ciągle coś do zrobienia. Ja się budzę rano i ja chcę działać. Ja muszę sobie tam pewne rzeczy układać, bo jak dzisiaj sprzątam, to już nie będę miała energii na malowanie. Ale jak mam, wiesz, na przykład ostatnio sprzątałam, trzeba było posprzątać w końcu i w pracowni. I tam miałam takie różne papierki po malowaniu tego obrazu. No, ale tam coś wylazło i coś tam zamrugało na mnie. No i no dobra, to posprzątam później. Zaczęłam robić kolaż i zrobiłam ten nietoperz, ten ostatni obrazek. Bardzo mi się podoba zresztą. I ja lubię takie momenty właśnie, takiego sprzątania. No i właśnie chciałam powiedzieć, że po prostu zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos ADHD, prawdopodobnie dużo osób to ma. Mój pierwszy mąż powiedział kiedyś, że Kinga jak sprząta, to po prostu remontuje całe mieszkanie. Przestawianie mebli, wszystko. Po prostu musi być zmiana. Nie może być to samo. Absolutnie tak. Ubóstwiam taki, wiesz, tak samo nie idę tą samą ścieżką, tylko inną, staram się... Ja wiesz co, też zauważam u siebie, że jak mam taki moment, że coś muszę przemyśleć, coś muszę w sobie uporządkować, to natychmiast owocem tego jest przemeblowanie,
gruntowne super. porządki, po prostu. Wyruszasz jakąś energię, moim zdaniem, Tak, wtedy, tak, wiesz? tak, I- tak, tak. I czasami był taki moment, że mój starszy syn mówił, mama, ale ty już nic nie zmieniaj. A ja coś tam zmieniłam, mówi, wiesz co, ale ta zmiana to jest jednak fajna, jest dużo lepiej niż było. I tak on tak miał tendencję, żeby wszystko było cały czas jednak tak samo. I ostatnio go zapytałam, wiesz, jak masz pokój na górze, na tym pierwszym piętrze, to ja zauważyłam, że w ogóle się tam nie bawisz, bo w zasadzie my jesteśmy na dole. On mówi, tak mamo, w ogóle ja zapominam, gdzie co mam tam. Ja tam w ogóle nie wchodzę. Ja mówię, to dawaj, zmienimy coś. Chcesz mieć pokój na dole? No tak, no to dobra. I naszą sypialnię, która była tak zrobiona, że sypialnia, garderoba z łazienką, ja mówię, dawaj, będziesz miał podwójny pokój z łazienką. Co ty na to? I naszą sypialnię wywaliłam do góry. Jezu, jakie to jest szczęście. Jak jemu się podoba. I mówi, mama, zmiany są jednak dobre, nie? I że to jest takie coś pięknego, nie? No. Tylko Tylko co też mi się... trzeba mieć równowagę w tym. Ja przeprowadzałam się 33 razy w życiu. through the glass of sea. Searching. No ale teraz jak długo już mieszkasz w Zubolu? 2 lata. 2 lata. 2 lata, nie, czekaj. A nie 2,5 zaraz będzie. 2,5 od sierpnia. Mieszkam, bo jeszcze jak I mieszkałam... ciągniecie, żeby się przenieść, czy tam ciągniecie, żeby być? Znaczy, brakuje mi jeziora, bo ja kocham pływać. Po prostu ubóstwiam. Tata mnie woził zawsze nad jeziora, bo on się wychowywał, urodził się w Warszawie, ale wychowywał się jako syn ułana właśnie w Augustowie. I całe moje dzieciństwo po prostu jeździliśmy do Augustowa na wakacje. I jeziora, jeziora, jeziora. Po prostu kocham jeziora. Bardziej niż morze. I tłumaczę sobie to, że bo ja wynajmuję ten dom od przyjaciół, że tam, gdzie mieszkam, dostałam ciszę. Przestrzeń, ciszę, to jest kolonia, więc jest w ogóle, znaczy kolonia, czyli siedlisko, i jest po prostu, jest cudownie. Podejrzewam, że jakbym zamieszkała gdzieś bliżej jeziora prawdopodobnie, to już by nie było tej ciszy, no bo wszyscy chcą nad jeziorem być, tak? Więc coś za coś. Ale nigdy nie wiadomo, jak to w życiu bywa. Natomiast nie planuję. Stwierdziłam, wiesz co, ja powiem tak, bo ja 2 razy emigrowałam, tak? Jak miałam w 95 roku, pojechałam do Anglii z Michałem, miał 10 lat i tam byłam w Londynie 12 lat i potem wróciłam do Polski na 5 lat. Michał wrócił trochę wcześniej, mój syn. Natomiast po 5 latach ponownie emigrowałam i 2 razy bałam się wracać do Polski, czyli ten powrót. Czyli po 12 latach z Londynu to miałam jak ja się bałam. Oczywiście wszystko się poukładało, jak przyjechałam. I podejrzewam, że to też było, bo ja wróciłam w 2007 roku, a w 2010 byłam na terapii, tak? Czyli to wszystko miało jakiś tam sens. Ten strach powrotu. I teraz tak, jak miałam wracać po raz drugi, bo sobie postanowiłam, że tak się poukładało, że w Anglii, że stwierdziłam, mogłam mieszkać w nowym miejscu, ale ja już miałam dosyć. Mieszkałam w południowej Anglii przez kolejne 10 lat to było i ja już miałam dosyć, ponieważ tęskniłam za Polską. I jedyna rzecz, żeby się nie bać, bo oczywiście nie zdobyłam żadnej fortuny, bo to nie w moim stylu, także po prostu idę z prądem. Ogromne zaufanie do życia po prostu, wiesz. Czytałam audiobooki, słuchałam. Ale wiesz co, zaufanie do życia, ale też zaufanie do siebie. To wcześniej o tym powiedziałaś, nie? Że ten powrót przede wszystkim, że mam oparcie w sobie i dam radę, tak? Tak, ale wiesz co, nie wiem, to jakoś takie połączone było, bo ja potrzebowałam wierzyć w to, że jak ja już idę, to się, wiesz, potwierają się te wszystkie ramy, te wszystkie, słyszałam takie coś, że nie ma tak w życiu, żeby się coś nie otworzyło, jak się coś zamyka. Czyli zamykają się drzwi i zawsze otwiera się okno. I na przykładach różnych ludzi, różnych historii, to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. Trzeba w to wierzyć. Tak samo jak ty mówisz. Wierzę w sobie, tak? W siebie. Wierzę w to, co działam. To wszystko jest tak naprawdę połączone ze mną, bo to wszystko ze mnie wypływa, prawda? To zaufanie do mnie, do życia, do Boga, do tu i teraz, tak? Bo to jest ważne, to też, co mówiłaś, że tu i teraz jest. Nie ma tego, co było wcześniej, nie ma tego, co będzie później. Jest tu i teraz, więc teraz
jest bezpiecznie, jest dobrze, mam co zjeść, jest super. A co będzie jutro? Zobaczymy. I myślę, że to ma ogromny wpływ na to, jak będę działała jutro, pojutrze. Bo w momencie, kiedy były momenty lękowe, zatrzymywałam się, albo medytowałam, albo teraz mniej medytuję, ale ja maluję, więc nie muszę medytować. To jest medytacja. A tak. To jest taka medytacja. Ale wiesz, był czas, kiedy dużo medytowałam, nawet na Vipassanie się pojawiłam na 10 dni. Ale ten moment, kiedy właśnie ja się czegoś bałam, albo zdarza mi się bardzo rzadko już teraz, to ja się zatrzymuję. I to jest ten moment. Jestem tu, jest pięknie, jest super, jest wspaniale i wiem, że jest mi dobrze, jestem bezpieczna. I wtedy mi się podnosi wibracja, bo ja w to wierzę. Ja po prostu w to wierzę. all my trembling Bo miałyśmy nagrywać tydzień temu, a ja byłam chora, bo miałam taką... Napisałam ci, czy nie wiem, czy nagrałam wiadomość, że skrzypię jak stara szafa. Nie pamiętam, ale pamiętam skrzypy jak stara szafa. I że raczej nie uda mi się wykurować głosu do tego, żebyśmy nagrały tą rozmowę. I teraz mi powiedziałaś, że właśnie było ci trudno z tą zmianą, bo już byłaś nastawiona i tak dalej. I to, co powiedziałaś bardzo właśnie takiego, co tak zarezerwowało we mnie, że przeoddychałam to. Że przypomniały ci się różne zmiany, zwroty akcji takie w dzieciństwie, które cię spotykały i że coś nie zależy od ciebie. Wiesz, ja ci też powiedziałam, że jak mi powiedziałeś, że skrzypisz i trzeba przełożyć, to tak moje ego, ojej, nie. Ale to też uczył, i powiedziałam ci też, że pamiętam, że to uczy pokory i że coś jest zakrętem, czego ja nie widzę. I uważam, że nie ma przypadków. I zastanawiałam się, co za tym zakrętem jest. I to było niesamowite, bo dzięki temu właśnie wróciło takie wspomnienie z dzieciństwa na bazie pewnego takiego niezrealizowania jakiegoś planu, odrzucenia, oszukania. I to do mnie wróciło w ogóle. I ja to przeoddychałam. Poczułam to, zatrzymałam się, popłakałam się, poczułam tutaj. Pamiętam, położyłam się na łóżku, zaczęłam to oddychać. Mówię, to chyba dlatego się pojawia. A to było bardzo mocne przeżycie, powiem ci. Ja mówię, ale numer po prostu, to już wiem, dlaczego to zostało przełożone. Tak. Ale to było ważne, to było bardzo ważne, bo ja myślę, że to jest jedyny sposób taki, żeby być świadomym tego, co się dzieje w ciele, żeby pozbyć się tych blokad w jakimś sensie. To jest przeoddychanie, zatrzymanie się W to miejsce, w na którym tych czuć emocjach, ten ból, nie? tak, wyszukania tego w ciele, przypomnienie sobie tej sytuacji i przeoddychanie. To jest chyba metoda Hawkinsa. Wiesz co, jak mi się to kojarzy z Różne. różnymi nawet Tak, chyba tak. podejściami, nawet już nie wchodząc w które, Tak. ale właśnie samo to, że jestem przy sobie, przy tych trudnych uczuciach, nie Nie uciekam uciekam. od nich w nic, po prostu, Tak. że Zatrzymuję się. daję sobie to oparcie, że mam w sobie oparcie, ufam sobie. Też chyba w jakiejś noweli, nie wiem, coś w jakiejś książce przeczytał Tomek, często to powtarzamy to zdanie, że podmuch wiatru czasami wystarczy, żeby przywołać zupełnie inną rzeczywistość. Że Wspomnienie. ten podmuch Zapach. wiatru z tą temperaturą, z tym konkretnym światłem potrafi przywołać stan emocjonalny, który w ogóle nie jest związany z tym, co się dzieje tu i teraz, z tą dorosłą Kingą, z tą, nie wiem, tym z nami tu. I to jest czasami właśnie taki dzwonek, wiesz, mózg po prostu dokładnie odtwarza, czy jakąś sytuację przykrą, traumatyczną i jesteśmy nagle zupełnie przeniesieni w inną rzeczywistość. Tak. Ale trzeba mieć świadomość na to otwartą po prostu. I też. tak, i tą pokorę, że to właśnie to, co powiedziałaś, że po co to jest? Okej, to się wydarzyło po coś, tylko zaraz do mnie przyjdzie po co, nie? I co ja mam się dowiedzieć o sobie, tak? To jest, wiesz, bo do dzisiejszego dnia uczestniczę w meetingach, a mamy taką swoją wewnętrzną, taką, można powiedzieć, grupę. I tam jest przepiękna modlitwa o pogodę ducha. Boże, Bardzo ją użyć mi lubię. pogody ducha, abym godziła się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniała to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniała jedno od drugiego. I ja uważam, że to jest po prostu, aż mi ciarki przeszły, po prostu, bo to jest taki Mamy power. to w domu wyrzeźbione na drewienku. No, to jest taki power, że po prostu Tak, to jest, co ja mogę zrobić, to zrobię. tak. Wola boska reszta, tak? No Reszta może, nie wiem, jest- wola boska, wola wyższej siły, jakkolwiek Tak. to pojmujemy.
Też kiedyś piękne zdanie powiedziałaś, że im bardziej spada nasza samoocena, albo im bardziej jakby brakuje nam zaufania do siebie, tym bardziej rośnie potrzeba kontroli. I to też jest trochę o tym, że jak nie mam tego balansu między tym, na co mam wpływ, a na co nie mam, to próbuję kontrolować jakby na siłę To jest swoją lęk, rzeczywistość. tak? Tak, Przez lęk. przez lęk, tak. Mhm. I ta kontrola de facto zabija nam i kreatywność, i też to właśnie zaufanie w siebie i w ludzi, tak? Bo zaczynam... Zabija nas w pewnym sensie, Tak, można bo próbuję powiedzieć. kontrolować wszystkie... To jest tak. Ja wiem, że na przykład kontrola była elementem, który bardzo blokował mnie w rozmalowaniu się. I mi na przykład to bardzo mocno odpuściło też, jak zaczęłam psychoedukację ADHD-ową, tylko tam te 5 lat temu. I nagle po prostu jak zaczęłam malować, jak ten perfekcjonizm i kontrola totalnie odpuściły, jak ja się przestałam przejmować, jakie to wyjdzie, albo że to ma wyjść takie, jak ja mam w głowie. No jak? Dopóki to przechodzi przez tyle różnych ścieżek. Ale to jest proces. Tak. Jak we wszystkim, to musi Tak. być... Jeżeli do czegoś się podejmuję i działam i idę w tym kierunku, to różne przeszkody będą po drodze, ale też bardzo dużo się nauczę. I to jest właśnie proces. Ja też tak samo przecież poprzez malarstwo, i tutaj malarstwo, rzeźby, różne rzeczy, animacje i tak dalej. Cały czas się uczę. Cały czas Za poznaję, odpuszczeniem tak. kontroli I przyszła taka puszczanie kontroli, wolność. dokładnie. Wolność Tak. i tyle nowych źródeł czerpania energii i siły do życia i tej pełni, tego spełnienia, o którym mówiłyśmy. No. No. through the glass of sea. Searching for my trembling strength. No właśnie, powiedz, czy pojawiło się jakby w twojej codzienności inne podejście do sztuki, albo czy zaczęłaś rozwijać jakieś inne projekty niż te 2 lata temu, które na przykład odkładałaś na półkę, a teraz poszłaś za ciosem? To znaczy, ja się nauczyłam jednej rzeczy, że czasami coś tam sobie, jakieś pomysły spisywałam, albo sny, albo coś i gdzieś tam je odkładałam i po jakimś czasie zaczęłam to oglądać, aż byłam zaskoczona, że tam są różne pomysły na animacje, bo zrobiłam też kilka takich swoich animacji dla siebie. Jedną zrobiłam razem, do której muzykę zrobiła Sówka, Doropa Kuziela, Sówka. Zresztą piękną muzykę dała do tej animacji. Wiesz co, ja ci powiem tak, fascynuje mnie... Ja mam słówki, kolczyki dzisiaj. Ja wiem, po prostu kurczę, przepięknie. Ja też mam kolczyki, mam również naszyjnik. Kobieta o milionu talentów, po prostu niesamowita jest. Także jak będzie ta wystawa i koncert Sówki, to po prostu jestem przeszczęśliwa, bo my bardzo fajnie rezonujemy ze sobą, tak a propos. Będzie u mnie zresztą teraz. Ale co chciałam powiedzieć, że ja jestem, po prostu palę się do różnych takich, nie tylko obraz, kolaż. Lubię montowanie filmów. Jakoś tak mi po zrobieniu tych animacji czasami coś tam sobie zmontuję, jakiś tam filmik, ale chciałabym więcej czasu właśnie spędzać przy kamerze. Ja lubię filmy, ja lubię kamerę, ja lubię animacje, ale jak już zrobiłam, moim marzeniem było zrobienie właśnie takiej animacji stop motion, gdzie wycinam na bazie moich obrazów, tak? Czyli postaci właściwie z moich obrazów. I ja to zrobiłam w Historia pewnego czarodzieja, tak? Tam w tej animacji. I wykorzystałam te postacie tam. Ale jest tyle możliwości z tym AI, jest jakiś nowy program, też widziałam, ludzie robią fajne animacje, wykorzystują swoje obrazy. To jest takie coś, co chciałabym spróbować również zrobić, bo wiesz, przełożyć pomysł, jeszcze jak ci to pomoże, to może być coś bardzo ciekawego po prostu może powstać. Nie tylko już taka manualna animacja, ale właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji, którą ja ubóstwiam. Uważam, że to jest świetne narzędzie. Nie uważam wcale, że ono ma mnie tutaj jakoś odebrać mi mój zawód, bo uważam, że tak naprawdę to ja jestem tym, który po prostu, wiesz, używa tego narzędzia. To jest coś takiego, gdzie bardzo bym chciała też zdigitalizować niektóre rzeczy. Natomiast ja chyba nigdy nie odejdę od tworzenia rzeczywistego, tak zwanego, wiesz, ręce na pracę, tak? Cięcie, malowanie. Teraz w tym starym domu mieszkam,
który jest w procesie też takiego przeistaczania. Właściciele to zmieniają. I tam jak sprzątaliśmy trochę, wiesz, jakiś tam strych i tak dalej, poznajdowałam różne stare kawałki drewna, jakiś tam kawałek starego krzesła albo coś. Oczywiście to wszystko mam schowane. No i oczywiście rzeźby, tak. Chciałabym z tego też porobić. Kilka mam zrobionych. Ja zawsze miałam taką tendencję do robienia, znaczy tendencję. Lubiłam 3D, tak? Lubiłam zawsze 3D. To nawet mi powiedzieli, jak byłam w Kensington and Chelsea College, jeden z moich profesorów powiedział mi, że ja właściwie to jestem rzeźbiarką, bo nawet te moje rysunki są takie mocne, takie ostre. Zresztą to widać. Ja zamówiłam, słuchaj, blade ramy, ale jak zaczęłam dotykać, kurde, jakie one są delikatne, po prostu dla mnie to jest ten... I sobie zrobiłam sama swój podkład i tak dalej, także mogłam tam drapać, skrobać. Jak to mój były partner powiedział, cześć Paweł! Że ja mam takie kombinereczki w rękach, więc wiesz, te płótno też... Musi wytrzymać tą Tak, ja odkryłam pracę z nim. ostatnio na Instagramie, że można płótno powiesić na ścianie i też jest ten taki opór, że ja mogę tam sobie robić różne rzeczy, że nie musi to być bezpośrednio na blade ramie, który jest dla mnie za delikatny po prostu. Znaczy wykorzystam to oczywiście, to nie jest tak, że ja nie potrafię, ale ja nie czuję, ja muszę powalczyć trochę. Uważam, że cała ta ekspresja, ta energia, ta frustracja albo radość, albo cokolwiek, wiesz, ja to przemalowałam kilka razy. A powiedz, tańczyłaś kiedyś w swoim życiu? Tańczyłaś? Jak tutaj czyłam? Czy Oczywiście. ty tańczyłaś? Czy tańczyłam? Tak, bo dla mnie po prostu to, jak ty opowiadasz, to jest okej, malarstwo, ale to jest taniec po Ale ja prostu, kocham wiesz. taniec. W ogóle jak był okres covidowy, to jest taka Joanna Hussakowska i prowadziła 5 rytmów na YouTubie, nie YouTubie, na Facebooku i tam jakieś, kurczę, tysiące osób podłączały się i ja też. To też jest po prostu tańc polegający na 5 rytmach i tak dalej. Tak. Natomiast Tańczę. ja kocham tańczyć. W ogóle uważam, że czasami jak jest zablokowana energia, to po prostu, wiesz, wystarczy naprawdę kilka ruchów, odblokowuje się. Naprawdę się odblokowuje. Ubóstwiam. Jak jest lata, to na trawy, wiesz, słuchawki w uszy albo jakiś tam ten i... Bo ja czuję energię tańca, wiesz, w Bardzo, tych kolorach bardzo i w lubię. tych wibracjach, ale też w twojej opowieści, nie? Więc musiałam zapytać. Dziękuję. To jakoś się ze mną może synchronizuje ten cały... Bo to chodzi o to falowanie, o tą energię, o tą tak. wibrację, że nic nie stoi w miejscu, że to płynie. Ja lubię zmiany, lubię się nowych rzeczy uczyć. Cały czas czegoś się uczę nowego. Podglądam też Instagram, lubię wystawy, lubię fascynujących artystów. Po prostu faktycznie jedna rzecz, której na tej wsi nie mam takiej różnorodności artystycznej. Znaczy, tam są bardzo ciekawi ludzie, tylko że wszyscy tam bardziej ptaki, przyroda i tak dalej, co jest też inspirujące. Ale ja też lubię mam taki głód rozmów albo widzenia sztuki właśnie takiej troszeczkę innej niż naturalna, tak? Realistyczna. Czy ptaki, czy fotografia. Marzy mi się zgromadzenie artystów właśnie takich, właśnie ADHD-owych, którzy gdzieś tam te kręte ścieżki, wiesz, w życiu przeszli, którzy przeróżne kursy kończyli, próbowali pracować w korporacjach i próbowali się gdzieś tam, wiesz, na różnych etapach swojego życia, wiesz, wpasować w ramy, ale tworzą, bo to tworzenie jest po prostu, no... Oddechem życia. Oddechem. Ja też mówię właśnie, maluję, bo to jest dla mnie jak oddychanie, bo bez tego Nie po da się prostu bez. nie mogę bez tego żyć, tak. I zawsze się śmiałam, że prowadzili mnie na pianino, ja malowałam, na skrzypce, ja malowałam, na śpiew operowy, ja malowałam, nawet na tango, ja malowałam. I jakby kiedyś zapytałam mojego syna, no i jak myślisz, jaka to jest ta największa moja pasja? On mówi, no malowanie. Ja mówię, no tak, bo to jest nie do zabicia, jeżeli to wychodzi z człowieka, nie? Trzeba się inspirować. Znaczy, tak mi się wydaje. To jest moje podejście. Ja uważam, że ja bardzo dużo czerpię od różnych artystów. A przez to, że na Instagramie mam cały świat i najróżniejsze rodzaje, jest lepsza, gorsza, tak? Ale ja oczywiście od tych lepszych czerpię, bo oni mnie dotykają, tak? Dla mnie to jest lepsze, tak? Dlatego, że ja rezonuję z tym. I czasami naprawdę mam taki moment, że zrobię jakiś obraz, który po prostu bardzo rezonuje z takim obrazem jakiegoś tam artysty i potem to zostawiam. Idę, robię swoje dalej. To nie jest kopia nic z tych rzeczy, tylko to jest po prostu zrobione jak gdyby w stylu, Tak, tak, bo jestem doskonale to zainspirowana czuję. tym. Tak, tak.
Ale to też myślę, że wtedy mnie na coś otwiera nowego. Tak jak ty wspomniałaś o tym, że jakiś tam tutorial na YouTubie. Tak, tak. Ja uważam, że to są rzeczy, które jak się uczymy, to przyjmujemy, a potem to filtrujemy i robimy swoje dalej. Po Swoje, prostu tak, to tak. jest wiedza, to Wiedza. jest rozszerzanie swoich umiejętności i to jest ważne. I dlatego, wiesz, jak mówię, jestem otwarta na bardzo dużo rzeczy. Bo jak tutaj wczoraj weszłam do tego studia, ta energia tej kamery po prostu, tego montażu, jak ja kocham takie rzeczy, bo montaż to jakby nie był, jest kolejny kolaż. No to sklejanie tego wszystkiego, to jest fascynujące dla mnie, to połączenie, wiesz, tu, tam, że to można robić tak, że wcale nie musi być dokładnie tak samo. Światło przecież to też. Wszystko, To co w wszystko, malarstwie, tak. to jest tylko ruchomy obraz. Tak, wszystko po prostu i tak, ja po prostu bardzo, znaczy zawsze będzie to, ale właśnie ta kamera, ten montaż, to... Miałaś nie też, pytałam cię o te różne projekty, bo wiem, że robiłaś warsztaty malowania tkanina. na To ubraniach, prawda? tak. To znaczy, ja jakiś czas temu, chyba teraz już nie wiem, Broszki, 4 tak. lata temu, Cały ja, zawsze czas, coś. zawsze coś, Właśnie tak. dawno temu, jak jeszcze, pomiędzy jednym pobytem i drugim w Anglii, jak mieszkałam w Polsce, prowadziłam świetlicę Papuga, gdzie robiłam warsztaty przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko. I nawet zdobyłam pierwsze miejsce wtedy przez jakimś projekcie, które sponsorowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Warszawę, to było na 40 szkół. Ja mam talent, faktycznie mam talent do prowadzenia warsztatów. Okazuje się, że z dorosłymi też, że potrafię przekazać wiedzę. Zresztą uczyłam 2 lata w brytyjskiej szkoły plastyki tutaj Limanowskiego i Dąbrowskiego w Warszawie w 2007 roku. Ale chciałam powiedzieć a propos, że właśnie kilka lat temu zaczęłam malować na ubraniach, a po kolei doszło do tego, że zaczęłam robić też kolaże na ubraniach, czyli przywracam życie ubraniom, tak? Zawsze moją pasją było szukanie ciuchów w ciucholandach, rzeczach używanych. Tam są perełki po prostu czasami. takie Świetne może- źródło dopamiętki. O, tak. Ja mam piękny sklep w Zawsze coś Monkach. nowego, nie wiadomo Jeżdżę co się tam i znajdzie. Tak. I ja jadę z Polowanie. takim, wiesz, tam po 2 złote, kurde, kochana za sztukę, ja wiesz, z takimi worami wracam. I powiem ci, że jak gdyby też jest takie jedno spełnienie w moim życiu. Jest to dla mnie też trochę, widzisz, jest to troszeczkę inna sztuka, dlatego że w obrazach możesz być bardziej ekspresyjna, po prostu jest tu większa wolność. Tutaj są pewne ograniczenia. Nie będę już w to wchodzić, ale są, bo to jest materiał. Natomiast połączyłam pasję do ciuchów ze sztuką. Zawsze lubiłam ładne rzeczy, ale to wszystko było takie zawsze strasznie drogie. A teraz znajduję drogie. Mam nosa do znajdowania fajnych rzeczy, fajnych ciuchów. A teraz nawet mogę kupić coś z dziurą albo z czymś i nie muszę kupować. Też jest fajne, bo nie muszę tylko swoich rozmiarów kupować. Bo przez to, że zaczęłam to sprzedawać, jak mi się coś podoba, to kupuję, bo było tak często, o Jezu, jaki to ładny, ale to nie na mnie, o coś tam, komu ja to mogę kupić, o to. A teraz po prostu kupuję, bo mi się podoba i coś się z tym dzieje, tak? Coś To potem jest przerabiam to. po prostu- Znaczy nie przerabiam, bo raz mi się zdarzyło doszyć rękawy z czegoś tam i to mi zajęło... Sama naszywasz? Sama naszywam, mam maszynę. Właśnie mówię, że ja kocham naszywać, kocham maszyny, ale za nic w świecie nie lubię tych technicznych, wiesz, dlatego te szwy tutaj nie są jakieś tam idealne, ale one mają charakter moim zdaniem. I kurczę, jedna znajoma ode mnie kupiła bluzkę, tylko ona nie miała oka, ona chciała, żeby było oko, więc ja jej dałam to oko i ona poszła do swojej krawcowej i naszała, ta krawcowa naszyła to oko, ale to nie było to. Nie było to samo. Sorry. Za idealnie. Sorry. Po prostu czegoś... Stronimy od perfekcji. znaczy, Życie to są te tam była drobne ta niedoskonałości. technika. No. A wiecie coś, to ja bym chciała, żeby to była puenta dzisiejszej rozmowy, bo to jest coś, co... Moje warsztaty tak się nazywały, wiesz. Ja już nie pamiętam tego tytułu, ale to było, że właśnie ta niedoskonałość. To o tym jest życie. I powiem ci kiedyś, właśnie osoba, przez którą się znamy, Tomasz, właśnie to jest też takie jego motto życiowe, że właśnie życie to jest codzienność, w której mają być niedoskonałości i że piękne jest, jak jest trochę niedoskonałe. Tyle razy dzieci mi coś wylały na obraz, albo przyszedł Jerzy, farby rozmoczył i napaćkał coś na ten. I on zawsze mówił, zrób z tego coś. I ja mówiłam, ojej, ja tyle nad tym siedziałam. I rzeczywiście nauczyłam się to, dobra, przetransformować i w sumie efekt jest lepszy, niż byłby bez To jest to tego. niespodziewane w tym.
I kiedyś na przykład powiedziałam mu, jak malowanie paznokci, jak przywołuje do mnie takie wspomnienie, ten zapach nawet, że muszę podłożyć chusteczki, żeby nic się nie uroniło, żadna kropla na boki, maluję żeby... paznokci. No i co, wiesz, ale Szlagier nie trafi. on powiedział tak i to za każdym razem. Mówię tak, za każdym razem mi się przypomina, że nie mogę chlapnąć i niczego pobrudzić, nie? Więc wziął lakier i na naszym stole kuchennym narysował lakierem taki samolot, nie? I mówi, to jest super, żebyś codziennie patrzyła na to. Bardzo mądre. Tak, że to jest, że nie trzeba aż tak, że jeżeli to jest takie napięcie, tak, no to nie o to chodzi, tak, że nie ma być doskonale i że życie, dom to jest żywa materia, że tu okej, kawałek ściany się urąbie, dzieci namalują coś na ścianie, to my coś domalujemy do tego. Wiesz, co moja mama robiła? Znaczy, ona była chora potem. Ale wiesz, co ona robiła? Ona była bardzo utalentowaną osobą, niezrealizowaną, dlatego też popadła w uzależnienia. Ona pisała na takim, jak masz zapalone te światła. Tak. U mnie w dwupokojowym mieszkaniu, tam gdzie się wychowywałam na Woli, były wiersze pisane, słuchaj, przez nią. W każdym, po prostu w każdym. Wiesz, to teraz Na wygląda... włączniku do światła. Słucham? Na takim włączniku do No, światła. tak, jakbyś miał takie 4, wiesz, linie Okej. napisane i... O Jezu, to ciekawe, wiesz, co mi się to kojarzyło, że w tym klasztorze buddyjskim, w którym kiedyś byłam, wszędzie nad każdym włącznikiem, nad klamką, na lustrze w łazience, wszędzie były wierszyki, żeby sobie przypominać medytacje codzienne. To były troszeczkę inne wierszyki, bo Rozumiem. moja mama miała depresję. Nie były I wesołe. było, ja nie pamiętam To nie były słowa. praktyki? Ja pamiętam, że jak umarła, jak się dostałam do jej wierszy, to ja pamiętam, czytając te wiersze, ja widziałam czarną dziurę, ja wszystko zniszczyłam. Żałuję trochę, ale nie żałuję, tak? Bo, No tak. Bo taki był... Ona była bardzo, No tak, bardzo to jest taki trochę utalentowana, krzyk, nagrała na pianinie i tak trochę dalej. taki Ona krzyk miała- o pomoc, wiesz, że takie... Ona wpadła w czarną dziurę, wiesz? Ona wpadła naprawdę czarną dziurę. Już nie będę tego rozwijać, jasne. bo to nie ma sensu. Ale ja pamiętam, że ona... Jedną rzecz muszę opowiedzieć, bo to było piękne. Jak byłam chyba miałam 4 lata, czy 5, przyszła do mojego małego pokoiku. To są lata komunistyczne, tak? To kurczę, wiesz, 70. Wzięła jakieś kredki i takie... 2 czy 3? 3 chyba panie takie duże narysowała, takie wkręcone włosy, sukienka w kwiatki, a ja stałam i po prostu nie mogłam, po prostu było wspaniałe. Narysowała na ścianie wielkie takie panie. Potem pan malarz, jak ma malować ten mój pokój, był strasznie wkurzony, bo wtedy nie było takich farb jak dzisiaj. Nie kryły. On nie mógł pokryć tego w ogóle, wiesz. Ale dla mnie to jest takie doświadczenie. Podobno jest coś takiego, to Hellinger powiedział, że kiedy zaczynasz pisać list dziękczynny do rodziców, to wychodzi coś takiego, że jak piszesz do mamy, dziękując, absolutnie nie mówimy tu o żadnym obwinianiu i tak dalej, jak wymieniasz rzeczy, które dostałaś od rodziców, to jeżeli patrzysz na stronę matki, dostajesz kreatywność, a od ojca ten poziom materialny. Znaczy w moim przypadku to się sprawdziło, tak? Znaczy, dużo osób mówi, że to prawda, ale ja też byłam, wiesz, też to wyszło. I dlatego też o tym perfekcji, o nieperfekcji mówimy. To jest takie ważne. Tak bym chciała, żeby wiesz, żeby to... Bo w tej pułapce perfekcjonizmu, w pułapce doskonałości, to jest pułapka depresji, tak? Bo to zawsze prowadzi do smutku, no bo nic nie jest w życiu doskonałe, nigdy nie jest idealnie, tak? Ale to rozwija właśnie też tą kontrolę, żeby i to bym chciała, żeby właśnie zostało z osobami, które nas wysłuchają, że Tak, co widzisz, jak patrzysz w swoją przyszłość. Co ja widzę? Światło! Źródło, miłość! To już jak wyjdę z mojej powłoki, że tak powiem. Natomiast jeszcze będąc w moim skafandrze, co widzę? Co ja widzę? No ja cały czas chcę się, jeżeli oczywiście zdrowie i wszystko mi pozwoli, mam nadzieję, że pozwoli, to ja chcę cały czas iść do przodu, sztuka i jednocześnie też fajnie jest przekazywać innym ludziom to, co potrafię. I chcę to robić również poprzez warsztaty, bo wydaje mi się, że to jest fajne. Miałam przykład właśnie ostatnio, że dziewczyny były zachwycone po warsztatach ostatnich malowania, tworzenia. Poza tym zrobiłam drugie warsztaty po prostu robienia kolażu, tam kwiatki. Ale fajnie, po prostu tak mi się podobały, jak dziewczyny poleciały, wiesz, w Białymstoku. I ja nie wiem, ja po prostu nie umiem powiedzieć dokładnie, co ja widzę w przyszłości i tak dalej. Życie to jest jeden wielki kolaż, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żebym ja była ze sobą w zgodzie. O to mi chodzi, żebym miała, wiesz,
tą radość wewnętrzną. I to przede wszystkim to mnie prowadzi, wiesz? A to, co robię, to sprawia, że ja się cieszę, że jest mi dobrze z tym wszystkim. Także życzę wszystkim, żeby robili to, co kochają i żeby się nie bali. Bo strach to jest w ogóle najgorszy paralizator w życiu. Kinga, Blokowe. mam nadzieję być dalej świadkiem tego, wiesz, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. Cieszę się też na wspólną wystawę z koncertem Sówki. Sówka, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak. Cieszę się na pewno na jakieś, wiesz, jak się urodzą, to wspólne projekty kreatywne, bo na pewno się urodzą. Niech to będzie wstęp. Okej, super, w ogóle bardzo chętnie. Właśnie, projekty, dużo projektów, ja to bardzo chętnie, jak zwykle. Ja to się samo naturalnie przefiltruję po prostu, co będzie nam danej potrzebne. Tak jak mówię, że coś jest za rogiem, czego nie widzimy i pełna pokora w tym kierunku. No, dziękuję. Dzięki ci Dziękuję. bardzo. Dziękuję. W pewnym mieście, w małej, przytulnej chacie, żyli sobie Klemens i Klementyna. Ich życie było spokojne i pełne radości. Pewnego razu w mieście pojawił się czarodziej. Już od jakiegoś czasu chciał on gdzieś zapuścić korzenie, ponieważ był już w podeszłym wieku. A czarodzieje, jak ogólnie wiadomo, kiedy osiągną wiek emerytalny, ich moce słabną i ich magia nadaje się tylko do codziennych potrzeb. Także czarodziejowi spodobało się owe miasto i postanowił się tutaj osiedlić. Pewnego dnia odwiedził on Klemensa i Klementynę. Mam dla was propozycję. W zamian za waszą przyjaźń spełnię wasze życzenia. Klemens i Klementyna byli bardzo zaskoczeni. Nazajutrz Klemens poszedł do czarodzieja. Czarodzieju, chciałbym zamieszkać w Złotym Pałacu. I czarodziej wyczarował Złoty Pałac. Pałac zachwycił Klemensa i Klementynę, od razu się do niego wprowadzili i przygotowali ucztę, na którą zaprosili czarodzieja, żeby świętować nową przyjaźń. Jednak niepokój wkradł się w umysł Klemensa. Czarodzieju, przyjacielu mój, potrzebuję strażnika do mojego pałacu, bo złodzieje mogą się tu zakraść. Długo nie zwlekając, czarodziej wyczarował starego księgowego, dla którego złoto było najwyższą wartością. Przynajmniej tak się księgowemu wydawało. Minęło kilka dni i do czarodzieja poszła Klementyna. Drogi przyjacielu, czarodzieju, mam taki piękny ogród, ale brakuje mi ogrodnika. Następnego dnia w ogrodzie pałacowym pojawił się uroczy ogrodnik. Oczarowana jego urodą Klementyna wybrała się z nim za spacer daleko poza miasto. W tym samym czasie w mieście pojawiła się straszna czarownica. Przybrała postać pięknej, młodej kobiety i słysząc o Złotym Pałacu, postanowiła w nim zamieszkać. Ale żeby to uczynić, musiała coś wykombinować. Wiedząc, że pałacu pilnuje stary księgowy, dla którego złoto ma najwyższą wartość, czarownica wyczarowała niewiastę pochodzącą z najwyższych gór. Kiedy stary księgowy ją zobaczył, zakochał się od razu i zapomniał o pałacu. Ten moment wykorzystała zła czarownica i jako piękna niewiasta zastukała do bram pałacu. We wrotach ukazał się Klemens. Witaj, przyniosę ci te piękne okulary, są dla ciebie.
Klemens od razu włożył okulary na nos i w tym momencie czar czarownicy go otoczył. Klemens się w niej zakochał. Zaprosił ją do pałacu i razem w nim zamieszkali. Klementyna, znudzona już spacerem z uroczym ogrodnikiem, postanowiła jednak powrócić do pałacu i Klemensa. Okazało się, że wrota były dla niej zamknięte. Zrozpaczona Klementyna pobiegła do czarodzieja. Mój czarodzieju przyjacielu, pomóż! Pomogę ci pod warunkiem, że wrócisz stamtąd, skąd przyszłaś i będziesz się cieszyć tym, co masz. I tak też się stało. Klementyna wróciła do starej chaty. W tym samym czasie czarodziej rozgrzał słońce do czerwoności i skierował jego promienie na pałac ze złota. Pałac zaczął się topić. Również ramka okularów się stopiła. Szkła okularów spadły na ziemię i rozbiły się na drobne kawałeczki. Czar opadł i Klemens zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Klemens przepędził czarownicę, która i tak nie zamierzała tu zostawać, ponieważ złoto dla niej było najwyższą wartością. Klemens pobiegł do czarodzieja. Mój przyjacielu, czarodzieju, pomóż! A czarodziej na to. Dobrze, Klemensie, pomogę ci. Pod warunkiem, że wrócisz stamtąd, skąd przyszedłeś i będziesz się cieszyć tym, co masz. Klemens pobiegł do starej, przytulnej chaty. Drzwi otworzyła mu Klementyna i rzucili się sobie w objęcia. Z tej radości urządzili przyjęcie dla całego miasta na cześć ich przyjaciela, czarodzieja. Od tego dnia żyli w zdrowiu, szczęściu i radości. Okazało się bowiem, że mają wszystko, co im do szczęścia jest potrzebne, a najważniejsze, że mają siebie nawzajem i cudownego przyjaciela.